Zobaczcie, jak wygląda nasz bród. Zrobiła się tutaj, najpierw była wyspa, a teraz zrobił się półwysep. Były takie dwa nieprzyjemne dni. Padało po prostu cały czas. Ale teraz prognoza tak do końca się nie sprawdza, bo zrobi się znowu ciepło. Teraz jest koło 10 stopni w słońcu. Choć wieje taki troszeczkę zimny wiatr. Malutki, gdzie tam jesteś? Chodź. Czosnek pięknie rośnie. A tu nawet widzę, że pomiędzy tymi czosnkami nieśmiało zaczyna kiełkować rzodkiewka. Nawet nie tylko tu, bo i tu. A to jest raptem z tydzień od tego, jak Marta je posiała. No może trochę dłużej. Parę dni dłużej. Proszę, nasze krzewy nie ucierpiały od przymrozku, bo był całkiem spory przymrozek dzisiaj w nocy. Tak samo borówki. A nie wiem, czy będzie widać, czy to wyostrzy, ale borówki też już mają pączki. Jest tylko jeden kłopot, bo Marta kupiła, o tu też, Marta kupiła różne borówki, różne odmiany i niestety te kartki wyblakły, także gdyby się okazało, że jedna z 12 różnych borówek nam jakoś wyjątkowo smakuje, to trudno będzie się zorientować, jaki to był gatunek. Tu na przykład porzeczka. Też pięknie już listki powychodziły. Także widzę, że większość się przyjęła, a nawet agrest również. Tak malutki. Chyba postawię tutaj ograniczenie prędkości do 5 km na godzinę. Mi tam kłady w niczym nie przeszkadzają. Uważam, że to fajna zabawa, ale mogłyby mi tak nie niszczyć tej drogi. A tu tak jak myślałem, pomiędzy ten gruz wsypałem kilkanaście taczek żwiru. I całkiem ładnie to teraz wygląda i fajnie się utwardziło. Pewnie kilka razy, jak się jeszcze przejedzie, to może to wystarczy na trochę dłużej niż ostatnio. Przyciąłem też część tych drzewek. Nie filmowałem tego, bo żaden ze mnie ogrodnik nie chciałbym, żeby ktoś jeszcze przed przypadek się na mnie wzorował i powielał moje błędy. O, a tam Marta, jak przycinała winogrono, to odkryła sporo nowych pędów idących od pnia winogrona. Nie wiem, czy tak się powinno mówić, od pnia winogrona, ale no to jest stare winogrono i ono rzeczywiście tutaj ma pień wręcz. Zobaczcie, jak grube są te odnogi. No i odkryła troszeczkę takich właśnie świeżych pędów. Także z tego, co miałem, nie wyszło to najładniej, ale zarośnie pięknie i nie będzie widać. Zrobiłem taką pergolę. Niech one się tutaj pną i będzie 2 razy więcej winogron niż rok temu. Wprawdzie rok temu w większości to i tak pożytek z tych winogron miały ptaszki. Bo zanim się zorientowaliśmy, że już dojrzały, to 2 dni i ich nie było. To Gulliver, nie wyspałeś się? Gdzie ty znowu byłeś? Cały jesteś mokry i brudny. A ja chciałem z wami jechać na zakupy i na spacer przy okazji. I co, jeszcze bardziej wybrudzisz mi psiowóz niż jest wybrudzony. No i pojechaliśmy na zakupy, a ponieważ nie ma Marty, to wycieczka na zakupy musi być obowiązkowo ze spacerem dla psów, żeby nie były pokrzywdzone, że po prostu przejadą się tylko i będą
się działy w samochodzie. O, nowa budka lęgowa. Miło. Więc przejdziemy się taką ładną drogą, ładną ścieżką, chyba ścieżką edukacyjną, przygotowaną przez lasy. Proszę, następna budka. Duża. O, a tutaj taka wielka sosna się złamała. Taka ciekawostka. Nie podchodź do barci i nie drażnij pszczół. Gdzie tu są barcie? No pójdziemy, zobaczymy. Postaramy się ich nie drażnić. Czyżby barcie to były te pieńki? No nie wygląda mi to. Ale faktycznie tu jest kilka takich pieńków zostawionych. Podejdźmy do tego. Zobaczmy. Pieski, uważajcie, nie wolno drażnić pszczół. One pewnie jeszcze jeśli w ogóle to jest właśnie. Nie. Chodźcie, tam idziemy. Tam zobaczymy. Może o to chodzi? O to. Ale nie. No i co ślepemu po oczach? Stałem, widziałem, a potem szukam tych barci i szukam. A przecież tu jest. Chodźcie, tam pójdziemy wzdłuż stawu. Do kaczek. Tutaj, Gulliver, tędy. Chodź. No idź, malutki, idź, idź, idź. Proszę, a tu jakie piękne pole. Malutki, nie właź, miodunki. Gulliver, co, zmęczyłeś się już? A tam dalej z kolei kwitną też już zawilce. Dzień dobry. Znowu zrobiła się ładna pogoda, choć w nocy był mróz. Więc tak, to co zrobiłem, to obszedłem dom naokoło i go sobie powyznaczałem takie miejsca, w których będę chciał zrobić porządne podpory pod domem, a pomiędzy tymi podporami wybierać grunt i robić fundament. Czyli tutaj widzicie taki znacznik kredą, jeden i tu drugi, czyli na tym odcinku akurat chcę dom oprzeć, tak żebym z kolei od tego miejsca mógł wybrać na jakichś 2 metrach. Tu jest aż do... O, tu jest ten znacznik. I znowu od tego znacznika aż tu pod próg. Tu z kolei dom będzie oparty. Potem będzie znowu miejsce, gdzie wybieram. I tak aż do narożnika. Tu uznałem, że będę próbował rozebrać za jednym zamachem cały ten narożnik. A dom będzie znowu oparty tutaj akurat na dłuższym odcinku, bo na jakichś 3 metrach. I znowu ten narożnik jest do rozebrania. I tak już, żeby nie przynudzać to w koło domu.
No to zrobione. No i zrobione. Dom jest podparty na kilku podporach. W sumie raz, dwa, 3, 4, na 8, w 8 punktach. Co pozwala mi już, no, tak jak na przykład tu, między tym punktem, bo tu jest podparty, a tym punktem, bo tu jest następne podparcie, to ten 2,5 metrowy fragment mogę już rozebrać i wylać tu ławę i dalej zrobić tak jak myślałem o fundamencie z kamieniami i z cegłą. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się podobało, tak, to jest moja deseczka, a potem mnie pan musi szukać deseczek. A jeśli się podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. No dam ci tą deseczkę, weź ją sobie. A, rzucić ci. No dobrze.